Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak montowałem stelaż podtynkowy WC. Partnerem tego filmu jest firma TC, która jest producentem wyposażenia łazienek. Na samym początku pokażę Wam, w co trzeba się zaopatrzyć, żeby mieć wszystkie części do zamontowania tego stelaża podtynkowego. To tak jak tutaj widzicie, trzeba zakupić stelaż i guzik do niego, czyli ten przycisk, którym uruchamiamy spłukiwanie wody. W zestawie, który ja będę montował, są wszystkie elementy potrzebne do zamontowania tego stelaża. Spośród dużego wyboru elementów spłukujących musimy zakupić jeden, który zostanie zamontowany na samym końcu po ułożeniu płytek. Ja dobrałem ten element do pozostałych części w łazience, które są chromowane. Tak jak pewnie zauważyliście, są 3 pudełka i w tym trzecim pudełku jest takie ulepszenie do tego stelaża, o którym powiem w dalszej części filmu. Numery katalogowe, części, które użyję, będą w opisie filmu. Teraz Wam pokażę, co znajduje się w opakowaniu. Pierwszą rzeczą, którą wyciągnąłem z kartona, to jest rura odpływowa 90 pod kątem 90 stopni. Żeby połączyć tą właśnie rurę 90 z otworem, który przeważnie znajduje się w każdym domu 110, jest taka specjalna przejściówka z mimośrodem. Czyli oprócz tego, że możemy przejść z rury 90 na 110, to jeszcze możemy sobie obrócić to tak, żeby nam jak najbardziej pasowało do zamontowania w naszej łazience. Jeżeli mamy taką możliwość, to ten element przejściówkę możemy też zamocować w miejscu, gdzie przyłączamy misę WC i wtedy możemy kolanem od razu 110 zejść na dół albo bezpośrednio przez ścianę do rury kanalizacyjnej. Każdy przypadek wymaga przemyślenia sprawy i użycia odpowiednich kolan i rur. W opakowaniu znajduje się też bardzo przejrzysta instrukcja montażu. Przy pomocy właśnie rysunków i krótkiego opisu jesteśmy w stanie poprawnie zamocować taki stelaż do ściany. Ten styropianowy element mocujemy w miejscu, gdzie będzie przycisk i służy on do tego, żeby mieć bazę, gdzie wyciąć otwory, w moim przypadku w płytach kartonowo-gipsowych, też gdzie wyciąć otwór w płytkach. Z tym zestawem są dostarczone 2 kryzy w kolorze czerwonym i niebieskim. Kryza w kolorze czerwonym ma średnicę 42 mm. Kryza w kolorze niebieskim jest zamontowana wewnątrz stelaża i ma średnicę 36 mm. Jeżeli chcielibyśmy zwiększyć strumień wody spłukującej, no to musimy wymienić tą kryzę niebieską na kryzę czerwoną. W moim przypadku nic nie musiałem zmieniać, wszystko jest idealnie. Producent dostarczył też haki do ściany i 4 kołki rozporowe razem ze śrubami. Służą one do zamocowania stelaża do ściany i do posadzki. W worku są też 4 nakrętki, które umożliwiają zamocowanie tego uchwytu do stelaża. Jak to się mocuje, zobaczycie w dalszej części filmu. Jest też komplet rur, które potrzebujemy do zamocowania misy, czyli tutaj ta czarna duża rura służy do przyłączenia misy z odpływem. Jest też rurka, która mocuje misę z zasilaniem wodą. Są też elementy do mocowania misy. W tym woreczku mamy komplet zaślepek, kołki do mocowania w podłodze i pręty do mocowania misy, które wkręcamy w stelaż. Zawór napełniający zbiornik wody jest dostarczony osobno. Jest to zrobione dlatego, żeby ktoś nie zapomniał przeczyścić układu wodnego podczas pierwszego uruchomienia. Jeżeli ten zawór byłby zamocowany już wewnątrz stelaża, no to podejrzewam, że 90% osób zaczęłoby użytkować po prostu ten stelaż bez wstępnego przepłukania całej instalacji wodnej. W dalszej części filmu pokażę Wam, jak ja przepłukiwałem tą instalację wodną. I ostatnią rzeczą, którą wyciągnę z tego pudełka, jest sam stelaż. Przed przystąpieniem do montażu tego stelaża zamontuję mu dodatkowe przyłącza do ciepłej i zimnej wody. Chodzi o to, że gdybym w przyszłości chciał zamocować toaletę, która potrzebuje podłączenia zimnej i ciepłej wody, jeżeli chodzi o TC, no to mają oni tą toaletę TC One. Toaleta myjąca TC One ma proste jak gdyby rozwiązania, jest łatwa
szefa w obsłudze. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o toalecie TC1, no to link do filmu będzie w opisie tego filmu. Dokupując taki zestaw montażowy, możemy zamocować sobie dodatkowe oczka przyłączeniowe. I powiem wam, długo myślałem, jakiego typu tutaj te przyłącza zamocować. Z początku myślałem o zamocowaniu tych przyłączy krótkich, no i co mi się w tym nie podobało, że będę musiał zastosować przedłużkę. Jeżeli chodzi o zimną wodę, no to użyłbym krótkiego oczka przelotowego i najpierw zimną wodę podpiąłbym właśnie do tego oczka i dopiero z tego oczka woda poszłaby do napełniania zbiornika do spłuczki. Zdecydowałem się na te długie oczka przyłączeniowe, dlatego będę musiał rozprowadzić tą zimną wodę za pomocą trójnika. Podczas montażu właśnie tych elementów, elementy układu ciepłej i zimnej wody mocujemy na gumowej podkładce, która ma za zadanie wytłumić drgania, które mogłyby się przenosić z rur na stelaż. Dodatkowo oddzielamy miedziane elementy od stalowych, co też ma swoje zalety. Trzeba też odpowiednio zamontować ciepłą i zimną wodę po odpowiedniej stronie, żeby potem nie było problemu z podłączeniem toalety myjącej TC1. Może się pojawić pytanie, w które miejsca wkręcić pręty mocujące misę. No i tu odpowiedź jest bardzo prosta. Musicie najpierw wiedzieć, jaką misę będziecie montować i użyć odpowiedniego rozstawu. Powiem tylko, że ten mniejszy, no to odpowiada do 90% mis, jakie będziecie w stanie kupić, ale lepiej się upewnić i najlepiej misę już mieć zakupioną, tak żeby nie było niespodzianek z dodatkowym wierceniem otworów. Ja ustawiłem sobie na ten rozstaw mniejszy. Jeśli chodzi o montaż takiego stelaża podtynkowego, no to najważniejsza jest wysokość montażu. W moim przypadku nie wiedziałem jeszcze, na jakiej wysokości będą płytki, nim musiałem to wstępnie oszacować. Musiałem przewidzieć tutaj wysokość ogrzewania podłogowego, wysokość wylewki nad tym ogrzewaniem podłogowym, ilość kleju i grubość płytek. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przy tym etapie jak gdyby montażu elementów mieć już typ misy, grubości płytek, tak żeby wstępnie oszacować wysokość montażu stelaża. W moim przypadku na ramię stelaża jest znaczek, od którego do ostatecznej okładziny, czyli do tych płytek, które ułożycie, ma być 1 metr. Powiem szczerze, że bardzo wielu ludzi mnie pyta, jak daleko odsunąć ten stelaż od ściany. Ja mam takie podejście do tej sprawy, że stelaż najlepiej, żeby był równo ze ścianą, a jeżeli nie da się tego zrobić, no to żeby był jak najbliżej ściany. W moim przypadku ogranicza mnie rura kanalizacyjna, która po prostu opiera się o ramę tego stelaża i już bliżej do ściany nie mogę go przysunąć. Żeby wyznaczyć wstępnie wysokość stelaża, ustawiłem sobie laser na wysokość okładziny, która będzie ostatecznie zamocowana w łazience i od punktu zaznaczonego na stelażu ustawiłem 1 metr. Bardzo przydała mi się taka poziomica z magnesami, którą możemy sobie przyłożyć do ramy i idealnie wszystko wypoziomować i wypionować. Po wstępnym ustawieniu stelaża przykręciłem też te elementy, które będą mocowały górną część stelaża do ściany. Chodzi o to, żeby wstępnie już sobie ustalić odległość stelaża od ściany. Pilnowałem też, żeby stelaż był zamocowany równolegle do ściany, do której przylega. Chodzi o to, że potem nie będzie problemu z układaniem płytek, że będziemy musieli te płytki ciąć po skosie. Nogi w tym stelażu mają dość dużą możliwość regulacji. Po ustawieniu wysokości przystąpiłem do podłączania rury kanalizacyjnej. Żeby szybko jak gdyby dopasowywać te kolanka, to powyciągałem uszczelki i przymierzyłem wstępnie, które kolana będą pasować. I jeśli chodzi właśnie o dopasowywanie tych rur, to nie może być tak, że wy będziecie tą rurę przyciągali za pomocą uchwytu w stelażu, tak że będziecie naginali ją do miejsca, w którym ona powinna swobodnie jak gdyby się utrzymywać. Każde takie naprężenie z biegiem czasu mogą doprowadzić
doprowadzić do nieszczelności, do pęknięcia trójnika czy jakiegoś elementu z tworzywa. Dlatego ja ustawiłem tą rurę spustową w ten sposób, żeby po przystawieniu stelaża to miejsce, do którego będziemy podłączać misę, samo utrzymywało się w dobrej pozycji. Podczas składania rurociągu od kanalizacji warto jest zaopatrzyć się w specjalną pastę, która umożliwi łatwe wsunięcie rury w kielich. Chodzi o to, że jeżeli to będziecie robić na sucho, no to najczęstszym błędem jest to, że ta rura wyciągnie uszczelkę i rurociąg będzie nieszczelny. A jeżeli posmarujemy, przy wkładaniu jeszcze lekko będziemy obracać względem siebie elementy, no to ładnie te wszystkie uszczelki się ułożą. Na tym etapie też trzeba przewidzieć odsunięcie tego stelaża od bocznej ściany. Chodzi o to, że jeżeli siądziecie na ubikacji, żebyście na przykład nie ocierali łokciami o ścianę. I nad tym trzeba też się bardzo dobrze zastanowić. Często w poradnikach jest napisane, że jest to minimalna odległość boku od ściany tyle i tyle i dla nie wszystkich osób będzie to komfortowe. Otwór kanalizacyjny i doprowadzający wodę do misy zaślepiłem zaślepkami. Po ustawieniu tego stelaża podtynkowego i doprowadzenia rur kanalizacyjnych przystąpiłem do montażu do ściany. Jeżeli chodzi o ten montaż do ściany, no to nie będę używał tych kołków rozporowych i śrub, które dostarczone były razem z zestawem, ponieważ jeżeli chodzi o tą ścianę, no to jest to Suporex i żeby solidnie ten stelaż był przytwierdzony do ściany, użyję pręta gwintowanego, kotwy chemicznej i wtedy mam pewność, że na pewno nie zostanie wyrwany ze ściany. Jeżeli chodzi o montaż stelaża do podłogi, no to wstępnie wyrównałem klejem do płytek, poczekałem aż ten klej wyschnie i zamocowałem do posadzki stelaż. I tutaj przy wierceniu, no to musicie wiedzieć, w co wiercicie, czy nie ma tam jakichś dodatkowych rurek, nie wiem, z ogrzewaniem podłogowym, czy doprowadzających wodę w ogóle do łazienki. Te wszystkie rzeczy musicie wiedzieć przed wykonaniem otworu montażowego. Po przykręceniu wstępnym stelaża ustawiamy go w pionie, w poziomie i dokręcamy śruby montażowe. Chodzi o to, żeby 2 razy sprawdzić, czy wszystko jest dobrze dokręcone, bo później nie będziemy mieli możliwości regulacji tego stelaża. Powiem wam tak, wysokość od podłoża to sprawdźcie sobie dwukrotnie. Najlepiej, żeby to zrobiły 2 osoby, ponieważ później jest bardzo ciężko to skorygować. Podczas przykręcania stelaża warto wiedzieć, jak będziecie ten stelaż zabudowywali. Chodzi o to, że czasami są takie miejsca, że po przykręceniu stelaża nie da się wykonać otworu, dlatego ja przed przykręceniem stelaża zamocowałem sobie jedną ramkę od zabudowy stelaża. Jeżeli mam już stelaż stabilnie zamocowany do ściany, rura kanalizacyjna pasuje i jestem wręcz pewny, że nie będę już tego stelaża od ściany jak gdyby zdejmował, zaczaskuję rurę kanalizacyjną za pomocą tego zaczasku. Upewnijcie się, że on jest dobrze zaczaśnięty, żeby wam po prostu podczas wkładania tej rury, która łączy toaletę ze stelażem, nie wypadł. Bardzo ważna rzecz, po lewej i po prawej stronie jest taki otwór, w którym trzeba wkręcić wkręta samowiercącego, który dodatkowo zabezpiecza nam ruch góra-dół. Teraz możemy przystąpić do podłączania zasilania wodą. Pierwsze podłączę sobie zasilanie ciepłej wody, no i tutaj przy pomocy narzędzi do zaciskania zaciskam ciepłą wodę po lewej stronie, zimną wodę rozgałęziam za pomocą trójnika i podłączam do zimnej wody, to jest po prawej stronie. Jeżeli macie do ściany na przykład przykręcone oczko z przyłączem 1/2, no to można tą rurkę zgiąć, jeśli jest to rurka TC Flex, i wkręcić bezpośrednio do przyłącza zaworu napełniającego. Ja połączę to za pomocą kolana z przyłączem 1/2. Do uszczelnienia tego gwintu użyję paku i pasty do uszczelniania i zabezpieczenia paku. Rurę doprowadzającą wodę ciepłą i zimną izoluję termicznie i mam już stelaż gotowy do zabudowy.
zabudowy. Tak przygotowany stelaż jest gotowy do przeprowadzenia próby. Na samym początku ściągam maskownicę wnętrza zbiornika na wodę, odkręcam zawór, tak żeby spuścić tą wodę, która była zastana w rurkach. Podczas montażu rur mogło się zebrać tam dużo nieczystości, które by zablokowały zawór pływakowy napełniający zbiornik. Po przepłukaniu instalacji montuję zawór i sprawdzam, czy on działa. Można też sobie wyregulować ilość wody, która będzie zużywana do jednego spłukania. Pamiętajcie, że jeżeli napełnicie zbiornik i byście podnieśli czarny albo czerwony tutaj element do góry, no to cała woda wam wyleci na nogi, dlatego podczas testowania tego stelaża trzeba mieć przygotowane wiadro, do którego ta cała woda zleci. Nie zapomnijcie też przetestować rury kanalizacyjnej, czy jest szczelna i czy dobrze odbiera wodę. Na sam koniec przykręcam atrapę guzika, która wyznacza zarys otworów dla płyt kartonowo-gipsowych i płytek. Robię to przy pomocy 2 wkrętów. Następnym krokiem będzie wykonanie ogrzewania podłogowego. Film z tego możecie zobaczyć w zakładce tego filmu. Bardzo ważna sprawa, jeżeli mocujecie taki stelaż przed wylewkami, no to nie wolno zalewać betonem nóg. Niektórzy twierdzą, że to bardziej ustabilizuje ten stelaż, ale prawda jest taka, że takie nogi w betonie, zwłaszcza w miejscu, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że te pH cieczy będzie kwasowe, zalana noga w takich warunkach bardzo szybko przegnije. Dlatego ja przykręciłem prowizorycznie płyty kartonowo-gipsowe, tak żeby uniemożliwić zalanie tych nóg. Po wykonaniu wylewki wykonałem zabudowę tego stelaża, ułożyłem płytki i teraz pokażę wam, jak zamontować przycisk. Po zamocowaniu zaworu pływakowego napełniającego zbiornik wodny zakładamy maskownicę. Po przekątnej mamy tutaj 2 takie czpienie, które musimy ustawić w odległości od krawędzi płytek na 18 mm. Po ustawieniu tych czpieni przekręcamy je w prawo, żeby się zablokowały. Plastikowe śruby w kolorze czerwonym i czarnym mają za zadanie połączyć element uruchamiający z mechanizmem w stelażu, który wyzwala spłukiwanie wody. One są dość długie i trzeba je skrócić na odpowiednią długość. W zależności tego, ile tej okładziny nałożyliśmy, czyli 2 płyty kartonowo-gipsowe w moim przypadku, klej plus płytka, musimy skrócić te elementy. Trzeba tak to wszystko ustawić, żeby te elementy wystawały milimetr ponad krawędź płytek. W moim przypadku skróciłem najpierw 1 raz, wkręciłem sobie, okazało się, że jest za długie, skróciłem jeszcze raz tą śrubę, ustawiłem milimetr od krawędzi płytki, zrobiłem to samo z drugim popychaczem, przyłożyłem ramkę montażową do przycisku, przykręciłem 2 śrubami. Jeżeli chcecie wyregulować odległości popychaczy, no to musicie ściągnąć tą czarną ramkę, ponieważ ona uniemożliwia obrót tych popychaczy. Gdybyście to zrobili na siłę, to się może coś połamać, a tak to ściągacie ramkę i możecie wyregulować sobie długość popychacza. Po wyregulowaniu wszystkiego zaczaskujemy guzik, no i toaleta jest gotowa do działania. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!